Witam. Dzisiaj dzięki uprzejmości sklepu Pióroteka z Warszawy zaprezentuję to pióro, którego historia zaczyna się właśnie od modelu Pen for Men, czyli PFM. Bo to ku jego czci, że tak można powiedzieć, w 1995 roku ukazał się pierwszy model Legacy. W 1999 roku druga jego wersja, a w 2004 trzecia i ostatnia, aż do dziś, czyli prawie 21 lat trzeba było czekać, aby kolejna edycja się pojawiła, nowa, bo tamte pióro było wznawiane i także w różnych innych wersjach. Natomiast to nowe pojawiło się niedawno, w takim oto ładnym pudełku prezentowym się znalazło, a zestaw jest ciekawy, bo poza piórem mamy także tutaj takie etui, które wykonane zostało ze sztucznej skóry, nazwanej także ekologiczną. W środku tutaj mamy zestaw, na który składa się taka oto szmateczka do polerowania pióra. Konwerter, który jest w piórze. Trudno ją włożyć z powrotem, jak się wyjęło. Taka instrukcja krótka obsługi i taka karta informacyjna. No i to właściwie wszystko, co tutaj w zestawie dostajemy. I tak jak mówiłem, tutaj jest też taka miseczka, w której się to wszystko ładnie mieści. I jeszcze raz może wrócę do tego, żeby pokazać, jak to etui jest wykonane. Tutaj mamy logo firmy, a z tej strony takie hasełko. Natomiast pióro przychodzi w takim plastikowym woreczku i tak się prezentuje na pierwszy rzut oka. Klasyczny model, niewiele się zmienił od tych poprzednich edycji, bardzo minimalistycznie zrobiony. Błyszczący lakier tutaj mamy ze schromowanymi elementami, a na klipsie taki white dot, czyli taka wizualne potwierdzenie jakości tego modelu. Dość twardo klips się odgina. Z góry lekko ścięty taki kształt cygarowaty. To samo mamy na końcu korpusu, który się potem tam zwęża i też jest na lekki flat top można było zrobiony. No i tutaj to, co najważniejsze w tym modelu, czyli stalówka inlaid, która jest we wszystkich tych poprzednich modelach była i tutaj stalowa. Być może w późniejszych wersjach pojawią się inne materiały, czyli złote. Na zatrzask zamykana skówka, może było słychać. Oczywiście z tyłu można ją założyć, natomiast to wszystko troszkę waży. W związku z tym niektórym może ten założona skówka z tyłu dodatkować niepotrzebnie więcej wagi. Dla mnie waga i grubość tego pióra są w sam raz dobre do trzymania. Ręka się na pewno nie będzie męczyła przy długim pisaniu. W zestawie dostajemy oczywiście konwerter, który tutaj widać, i te dwa naboje, które pokazałem wcześniej, także dostajemy naprawdę ciekawie skomponowany zestaw z tym modelem Legacy. Porównanie z Duofoldem Centennialem, Sonetem, Lamel Star i Pelikanem 140 pokazuje naocznie, jak tutaj pióro się prezentuje. Natomiast jest to 13,8 mm długości z zamkniętą skówką, a bez skówki 11,9 mm długości. Pióro waży 45 gramów z konwerterem w środku, a średnica w miejscu, gdzie trzymamy, to jest 11,5 mm, a w najgrubszym miejscu korpusu 13 mm. Jeszcze raz sprawdzam. No tak jak powiedziałem.
Do testowania wybieram czarny atrament już starszej produkcji, także Scheffera. Tak jak można było tutaj zobaczyć, stalówka oznaczona literką M. Trudno to powiedzieć, czy to jest M, czy to już B, natomiast fakt, że ona jest dość szeroka, pozwala właśnie na uwidocznienie cieniowania atramentu, które przy niektórych kolorach jest bardzo spektakularne. Jeszcze tutaj odwrócę o 180 stopni. Nic tu nie czuję, żeby drapało. Troszkę cieńsza jest ta kreska, niewątpliwie. Natomiast MK, jak mówiłem, jeszcze raz tutaj zanotuję. Powrót Legacy moim zdaniem nie rozczarował. Nie mamy tutaj żadnej sensacyjnej zmiany, tak jak to na przykład było w Parkerze 51 w nowej wersji, gdzie już nie było tej stalówki co poprzednio. Tutaj jest inlayowa stalówka, wszystko ładnie wykonane, bardzo dobrze skomponowany zestaw, jak już mówiłem, w którym dostajemy praktycznie wszystko to, co potrzebujemy, żeby z pióra bezpiecznie i od razu móc korzystać. Tak więc tyle na dziś prezentacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia